Uważasz, że nie mając szlacheckiego pochodzenia nie ma nic o twojej rodzinie w internecie, bo pochodzili z małej miejscowości, bo nie mieli wielkich zawodów? W internecie jest wiele skanów osób zamieszkujących tereny Europy Środkowej. W urzędach po 3 minutach od wizyty możesz uzyskać informacje o zmarłych przodkach przynajmniej 80 lat wstecz. Koszt takiej wizyty to tylko 22 zł. Akt zgonu i powiązane z nim osoby, dokumenty czy historie często potrafią zaskoczyć niejedną osobę. Uzyskanie aktu zgonu dowolnej osoby z rodziny, takiej jak dziadek czy pradziadek, nie stanowi problemu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak to zrobić, jakie dane możesz uzyskać z takiego dokumentu, zapraszam do oglądania filmiku i subskrybowania kanału. Samodzielnie przekonaj się, czy warto poznać swoją historię. Genealogia to nie tylko jedno nazwisko, ale setki różnych nazwisk. Kto wie, może pracujesz z jakimś swoim dalekim kuzynem, jak to ustalić i wielu innych rzeczy dowiesz się z pozostałych filmików. Sam kanał jest związany z szeroko pojętą tematyką danych i ich bezpieczeństwa oraz nowoczesnymi technologiami. Akt zgonu. To akt stanu cywilnego rejestrujący śmierć osoby. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza lub Zakład Ochrony Zdrowia. Do końca 2015 roku akt zgonu był częścią Księgi Stanu Cywilnego. Przechowywano go w Urzędzie Stanu Cywilnego lub w Archiwum Państwowym. Od 2015 roku akty zgonu są przenoszone do Rejestru Stanu Cywilnego. Obywatele mogą w uzasadnionych przypadkach otrzymać odpis aktu zgonu lub jego kserokopii. Odpisy takie potocznie nazywane są aktem zgonu. Akt zgonu zawiera dane osoby zmarłego, datę i godzinę zgonu albo znalezienia zwłok, dane osobowe jego rodziców i ewentualnie jego małżonka, dane osobowe zgłaszającego zgon, ewentualnie dane osobowe biegłego lub tłumacza. Podstawą wystawienia aktu zgonu jest karta zgonu, czyli dokument wystawiany przez lekarza, konieczny do uzyskania aktu zgonu i pochowania. W Polsce jego wydanie opisuje ją ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 roku oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z 1961 roku, 2001 roku i 2006 roku oraz 2015 roku. Do 2015 roku kartę zgonu wydawano w 2 egzemplarzach. Jako egzemplarz A służący do celów statystycznych oraz egzemplarz B służący do celów pochowania zwłok. Od 2015 roku wydawany jest tylko 1 egzemplarz. Do wystawienia karty zgonu nie jest konieczne podanie jego przyczyny. W przypadkach, kiedy po wyczerpaniu wszystkich stosownych środków nie można ustalić przyczyny zgonu oraz gdy nie ma podstaw do podejrzewania zabójstwa lub samobójstwa, w karcie zgonu w miejscach przeznaczonych na wpisanie przyczyny zgonu wpisuje się adnotację przyczyna zgonu nieustalona. Skrócony akt zgonu zawiera 6 obszarów. W pierwszym obszarze są zamieszczone podstawowe dane osobowe, takie jak pierwsze imię, drugie imię, nazwisko rodowe, stan cywilny, data urodzenia, miejsce urodzenia. Drugi obszar zawiera informacje o czasie i miejscu zgonu oraz szczegóły. Datę zgonu, godzinę zgonu, miejsce zgonu, datę znalezienia zwłok, godzinę znalezienia zwłok, miejsce znalezienia zwłok. Obszar trzeci dotyczy danych osobowych rodziców osoby zmarłej i są to imię lub imiona ojca i matki oraz ich nazwiska. W 5. obszarze są zawarte standardowe informacje o odpisie, a w 6. obszarze pieczęcie i podpisy urzędnika. Odpis zupełnego aktu zgonu zawiera 12 obszarów. Pierwszy zawiera dane takie jak imię pierwsze, imię drugie, imiona kolejne, nazwisko rodowe, stan cywilny, data urodzenia, miejsce urodzenia. Drugi obszar zawiera opis czasu i miejsca zgonu wraz z informacjami szczegółowymi. Datę zgonu, godzinę zgonu, miejsce zgonu, datę znalezienia zwłok, godzinę znalezienia zwłok, miejsce znalezienia zwłok. Obszar trzeci to dane małżonka, osoby zmarłej, takie jak imię lub imiona, nazwisko i nazwisko rodowe. Czwarty obszar to dane osobowe rodziców osoby zmarłej, takie jak imiona, nazwisko rodowe ojca, a następnie matki. 5. obszar to dane podmiotu, jaki zgłosił zgon, czyli imię, nazwisko oraz nazwa podmiotu. 6. pole to imię i nazwisko biegłego. 7. pole to nazwisko tłumacza, który brał udział w czynności. I przyznam, że to pole mnie zdziwiło, bo tłumacza w jakim celu? Lekarz stwierdzający zgon wystawia dokument medyczny i nie jest tłumaczem. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli komuś przyjdzie do głowy jakiś cel tego pola. 8. pole to imię
i nazwisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, jaki zarejestrował zgon. 9. pole to wzmianki dodatkowe, 10. pole to adnotacje. 11. pole to standardowe informacje o odpisie. A pole 12 to potwierdzenie dokumentu przez urzędnika. Mamy jeszcze coś takiego jak akt zgonu nieustalonej osoby. Zawiera 8 obszarów. Pierwszy to data zgonu, godzina zgonu, miejsce zgonu, datę znalezienia zwłok, godzinę znalezienia zwłok, miejsce znalezienia zwłok, ale też dodatkowe okoliczności znalezienia zwłok. Drugi obszar to opis osoby zmarłej. Płeć, przypuszczalny wiek, opis zewnętrznego wyglądu, opis odzieży oraz innych przedmiotów znalezionych przy osobie zmarłej. Obszar trzeci to oznaczenie jednostki policji lub wskazanie prokuratora podmiotu leczniczego lub organizacji pomocy społecznej. Czwarty obszar to imię i nazwisko kierownika stanu cywilnego, który zarejestrował dokument. 5. obszar to wzmianki dodatkowe, 6. obszar to adnotacje. 7. obszar to informacje o odpisie, a 8. obszar potwierdzenie ważności dokumentu. Wniosek. Wniosek wypełniamy standardowo, w lewym górnym rogu podajemy imię i nazwisko wnioskodawcy, ewentualną osobę reprezentującą, adres zamieszkania. I uwaga, dobry przykład na błędy polskiego prawa. Uprawnieni do otrzymania dokumentów, małżonek osoby zmarłej, jej wstępny, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy oraz osoba, która wykaże interes prawny. I to również w przypadku odpisu osoby o nieustalonej tożsamości. Dokument adresuje się na kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i następnie podaje imię lub imiona, nazwisko, numer PESEL zmarłego, osoby zmarłej, jeżeli jest znany wnioskodawcy, imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe matki, datę zgonu, dzień, miesiąc, rok, miejsce zgonu, gminę, dzielnicę, parafię, numer aktu, jeśli znany jest wnioskodawcy, następnie jest podawana ilość odpisów i cel wydania odpisu. Na końcu jest oczywiście standardowa klauzula o ochronie danych osobowych. Dlaczego taki dokument jest najdokładniejszy? O ile w przypadku pozostałych dokumentów istnieje możliwość wielu zmiennych, to dokument aktu zgonu jest dokumentem podsumowującym całe życie przodka. Przy jego wystawianiu nie ma możliwości zmiany nazwiska czy imienia, nie ma możliwości zmiany informacji szczegółowych. Jest to dokładne podsumowanie wszystkich pozostałych lat z powiązaniami do innych osób. W związku z tym, że jest to dokument wystawiany na końcu życia, a urzędy przechowują dokument przynajmniej z ostatnich 80 lat, warto przytoczyć tu fakt, że wielu naszych dziadków czy pradziadków zmarło całkiem niedawno, więc posługując się tym dokumentem, w niektórych przypadkach możemy ustalić nasze drzewo nawet 5 do 6 pokoleń wstecz i to bez wychodzenia z domu w 10 minut. Więcej ciekawostek i szczegółów już niedługo, więc nie zapomnij subskrybować mojego kanału.